Gdybyście kiedykolwiek w lesie zobaczyli drzewo oznakowane w ten sposób, zieloną kropką i pomarańczową, to idźcie dalej. Jak jest zimno, to się ciepło ubierzcie. Najlepiej taka z wysuwanym dzióbkiem, to można też znicz odpalić na wszystkich świętych. A pożar w lesie, jak to alarmuj. Alarmuj. Witajcie z Nadodry. Możemy gadać. Juhu! Ale nie tak, to będzie poważny vlog. Twoje juhu może zostać wyśmiane, tu nie, bo się spierdzielimy. Na pierwszy rzut oka widać, że planeta płonie. Dużo ognia w Odrze dzisiaj. Temperatury rzędu mniej. No i widać, że planeta płonie. Płonie Most Rędziński, płonie Odra. Tam w oddali światełko płonie nawet na wiacie. Zaraz znajdziemy jakiś kamień i rzucimy, tak jak mówi mój mały elfik tutaj. I zobaczymy. Jest tutaj badyl, to będzie Corpus Delicti. Eksperyment na poparcie tezy, że planeta płonie jak cholera. Patrzcie. Wypadek zdaje się żarzyć w kontakcie z gorącym lodem. Okej. Idziemy szukać dalej tego ognia na planecie. Nawet mój elfik nie widział takiej rzeki dawno, a przecież w tej rzece jest wychowany. Ostatni już eksperyment. Tym razem większy obiekt badawczy. Nie no, płonie. Tylko na wszystkich eurosceptyków. Idziemy dalej obserwować ogień. Ogień naszej planety. A to dopiero początek zagłady. Cześć! Idziemy sobie właśnie z elfikiem i naszła nas taka refleksja. Ale nie podzielimy się nią, bo mogłoby nie wyjść na dobre nikomu. Zmierzamy powoli w kierunku Lasku Ostrowieckiego w Wrocławiu. Z oddali widać łuny pożogi. Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg. A my? Możemy na przykład pójść tam. Tam kolejny miłośnik płonących planet wyprawy. Dwóch miłośników. Zadumieni ilością smogu z niskoemisyjnych piec. Spróbujemy ryzykownego podejścia pod wał. Może się uda, może nie. Czas pokaże. Myślę, że się uda i to z wielkim spokojem. Elfik oszalał od zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Chwilowe zachadzenie. Tam droga na Rędziny, urokliwą wioskę pod Wrocławiem, gdzie szum aut z obwodnicy koi mieszkańców do snu przez całą dobę. A tutaj pomponik, który zmierza w kierunku Lasu Osobowieckiego. Trzęsie się na lewe grono. Przypomina kulę ognia z gorącej planety. A później postaramy się Wam pokazać parę survivalowych sztuczek, jak przeżyć na tej gorącej planecie. Pierwsza survivalowa sztuczka. Jeśli macie do wyboru dwie drogi, idźcie stąd, gdzie są śmietniki i ławki. Tam na pewno będzie cywilizacja. Nie wydaje mi się. Elfik robi co może, żeby to wideo było ciekawsze. Mamy ławkę. Zdaje się, że cywilizacja jest niedaleko. Przekonamy się.
oddali majaczy kolejna ławka. Sytuacja zdaje się być opanowana. Liczba powalonych drzew wskazuje, że w okolicy mieszka drwal. Kolejna ławka. To wygląda na niedosiedziane. Zaznaczył swoją obecność elfik. To miejsce kojarzy mi się ze Szwedami. Szwedzi! Zastanawiam się dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że jest to szwedzki szaniec. Szwedzi! Nie wiem jak tam zejdziemy w tym lodzie, ale kolejny dowód, że planeta płonie. I to wielokrotnie, zwłaszcza na szwedzkim szańcu. No, wygląda to całkiem malowniczo o tej porze roku, gdzie temperatury są najwyższe. Rekordowe wręcz. Tak mówiąc prawdę, to jest w zasadzie film o niczym. Patrzcie tylko na to miejsce, jaka kapitalna miejscowa, żeby się upodlić, odpłynąć, rozpalić ogień, nie myśleć o niczym, obserwować przejeżdżające nieśpiesznie auta, chociaż jednemu się śpieszy, ale tylko jednemu. Mega miejscowa. Mega miejscowa. Często odwiedzana. Dzisiaj pusta z uwagi na bardzo wysokie temperatury. Nawet przyjeżdża tu autobus miejski, a może nawet miejsko-wiejski. I teraz zbadamy, co to za autobus, co to za miejsce i dlaczego jest tak mało ludzi. Pięknie. Puściutki, puściutki. Wozi powietrze, a planeta płonie. No i tu jesteśmy. Przechodzimy teraz rozwikłać największą tajemnicę tego lasu. Pozostańcie z nami. Mieliśmy mały problem ze sprzętem. Mojemu elfikowi zepsuła się kieszeń, ale już działa. No. Dacie wiarę? Infrastruktura, parking. Nie to co we Włoszech. To wszystko jest, nawet śnieg. Tylko Włochy, tak. No i wielka szkoda. Kolejne miejsce, gdzie notorycznie podpala się planetę. Ale to notorycznie. O. Nawet niedopalona planeta leży wszędzie dookoła. A pożar w lesie, jak to alarmuj. Alarmuj. Są wytyczne. Z konika też warto zejść, bo tu na koniku nie pojedziesz. Oddaj konia, złodzieju! Zgłupiał? A gdzie Ogiera schował? Ukradli! Odgłos paszczą. Ihaha! No nie wiem. Ten film staje Chodziło się oczywiście o coraz bardziej pozbawiony logiki. Idziemy polować na łuczników. Pozostańcie z nami. Patrzcie jakie drzewo. Jak to rypło, to musiał być taki huk, że wiewióry pospadały. No. Idziemy dalej w poszukiwaniu łuczników. Kiedy natkniecie się na taką kulkę, koniecznie ją zabierzcie. Jeden szybki ruch krzesiwem. Proszę, szybki ruch krzesiwem. I co? I nic się nie dzieje. Tak to właśnie planeta płonie. Ktoś czesał pieska.
Albo dopada mnie moja paranoja, albo ktoś nas śledzi. Zdaje się, że widziałem pierwszego łucznika. Powoli zbliżamy się do lasu Sherwood, gdzie swoją siedzibę ma Robin Hood i jego banda. Proszę bardzo. Szeryf oznakował teren, żeby wieśniaki się tam nie zapuszczały przypadkiem w polowaniu na jelenie. Tak więc to tutaj skrywała się kiedyś banda Robin Hooda, gdzie braciszek pędził pitny miód, duży strugał kija. Robin celował co wieczór do Marion. Tutaj także Saracen co wieczór ćwiczył walkę na 2 miecze, ścinając okoliczne gałęzie na ognisko. I tak właśnie wyglądają ostępy osobowickiego lasu Sherwood. Królestwo łuczników i sprawiedliwości. Tam daleko do tych czarnych skrzyneczek strzelał Robin. Jedną strzałę umieścił w drugiej, a w tych 2 jeszcze 2 kolejne. To był jego życiówka, personal best. Marion była w nim wzięta. Podzielimy się z Wami teraz kolejnym survivalowym trikiem. Jak jest zimno, to się ciepło ubierzcie. Opuszczamy ścieżkę łuczniczą i udajemy się ścieżką niełuczniczą w kierunku kościoła, aby oddać pokłony na górę. Pomyśleć, że niedawno jeszcze wszystko było tu zielone, kwitnące, piękne. Zostało tylko lodowe pustkowie, na którym przeżycie graniczy z cudem, jeśli nie znacie naszych survivalowych trików. Trik kolejny. Jeśli chcecie rozpalić ogień, a ogień to życie, a zapomnieliście w domu krzesiwka, albo jeszcze go nie macie, pamiętajcie, że zapalniczka też robi robotę. Najlepiej taka z wysuwanym dzióbkiem, to można też znicz odpalić na wszystkich świętych, a nie tylko przeżyć w lesie. Taki widok widzi survivalowiec zimą w lesie, który się przeliczył i nie miał dobrego przygotowania. Oby nie. Ja tak serio polecam wszystkim spacery po lesie. Nic tak nie podnosi morale, humoru, zdrowia jak regularne spacerowanko po przepięknej przyrodzie. Nawet tej przy mieście śródmiejskiej. Lepsze to niż ślepić w komputer, telewizor. Potem herbatka, książka. Oczywiście, jeśli przeżyjecie tą nierówną walkę z naturą. Gdybyście kiedykolwiek w lesie zobaczyli drzewo oznakowane w ten sposób, zieloną kropką i pomarańczową, to idźcie dalej. Nic się nie dzieje. Mój elfik.
Często idąc po lesie lubimy w dzień obserwować gwiazdy. Gwiazda północy. Na przykład. Obok wielki wóz. Chyba Renault. Napotkaliśmy się na Indian. Typowy indyjski szałas, tipi. Ale Indian brak. Jest tylko elfik z pomponikiem. Duma nad marnością życia. Ogólnie fajnie. Idziemy dalej. O, kolejne drzewo oznakowane kropkami i kolejne. No nic, idziemy. Nic się nie dzieje, także nie ma strachu. Tu pod 10 nikt nie mieszka. Pod 9 też. Pod 8A też nikt nie mieszka. Musi być gdzieś 8B, bo to bliźniak. Wchodzimy w strefę zielonych kropek bez pomarańczowej. Tu należy zachować rozwagę. Zielone idź, ale to podpucha. Tak naprawdę istotne było pomarańczowe. Dochodzimy do rozstaju dróg i mamy żółtą strzałę, białą strzałę, coś i jeszcze więcej coś. I jeszcze taką strzałę, i taką strzałę, i taką strzałę. W tym momencie idziemy tak jak szliśmy, ponieważ nie interesują nas strzały. Niebieska kropka. Pierwsza nasza niebieska kropka dzisiaj. Nie wiemy, co to za kropka. Jeśli wy wiecie, dajcie znać w komentarzu. Na dodatek pomarańczowa i zielona. O! W tym miejscu znaczy ślisko, ta niebieska. Ławka, jesteśmy bezpieczni. Zawsze można w przypadku załamania pogody usiąść na tej ławce. 4-5. I 2 kropy. I znowu 2 kropy. Coś tu się święci. Tylko co? Jeśli wiecie co, dajcie znać w komentarzu. Jeśli jesteście całośni, to w Lasku Osobowickim jest jemioła. Przywozicie tutaj kobietę. No i wiadomo, nie? Mua! Wiesz co? Co? A nic. Okej. To nie są tendencyjne. Fiu, doszliśmy do głównej alei, na końcu której znajduje się budynek na sprzedaż. Jaki kościółek? Posiadłość na sprzedaż. Włoska. Kościółek. Kościółek. Ja jechałem tędy, tych domów jeszcze nie było. Znajdujemy się na obrzeżach osobowickiego Centro Storico, gdzie znajduje się budyneczek Kościółek. na sprzedaż. Jaki Kościółek. kościółek? Budyneczek. Sprzedaż. Sody. Sody. Schody, 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 schody. Schody roztańczone. Ślisko. Patrzcie. Lód.
nie rusz. Jest nasz budyneczek. O! Panie dzieju, bo się z Elfikiem wypierdzielimy zaraz. Tak on. Miał tu nas czekać agent nieruchomości, żeby nas oprowadzić po tej posiadłości, ale chyba nie dotarł. Może się pośliznął. No i tak. Ponoć kiedyś wyrabiano tu kremówki i pchano do Wadowic. Ale to dawno. I być może nieprawda. Ale kapitalna ścieżka. Droga krzyżowa. Patrzcie jakie detale. No. Pięknie, warto odwiedzić. Tak to wygląda, kapitalnie. A teraz idziemy zobaczyć pieczątkę zdobywcy. Jak nie będzie lodu, bo się nie wydobędziemy z tego zdobywania. Proszę bardzo. A, piecząteczka. Jest piecząteczka. Proszę bardzo. Jaka petardziocha. Cyk. I super. Ola, Maciej, Frania. Nie pozdrawiamy. Dobra. Kwaśny też nie pozdrawiamy. Wzgórze Słowiańskie, widzi tam, wzgórze kapliczne. Tu godzinka do następnego. Tu czai się mój Elfik w drzewkach. A my tak boczkiem, bo lodu napadało. Napadało lodu, że hej. Zapomnieli azbestem posypać. Dobra, teraz śmiertelne zejście w dół. O. Ten kościółek zaprojektował ten sam gościu co halę stulecia. Ciekawostka taka. Elfik mi kiwa głową, że nie ten sam. No dobra, no to nie ten. Ale i tak brzmiało ciekawie, nie? Pożar w lesie. Alarmuj. Powoli rozważamy z Elfikiem już opcje obiadowe. Wędrówka wyczerpała nas dogłębnie. No da, nic się nie dzieje. Idziemy. Elfik dokazuje. Wygląda to przekomicznie, bym powiedział.
zdrowym ciele zdrowy duch. Ścieżka zdrowia. Stawiam wniosek przesunięcia kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. Dla zdrowia. Dojazd pożarowy. Tam musi być życie. Szukamy dalej. Okazało się, że planeta wcale tak nie płonie, jakby się zdawało, i jest cholernie zimno. Naobiecywali. Nic. Aczkolwiek w pewnym momencie poczuliśmy z Elfikiem dym. Tak jakby coś płonęło. Ale mimo poszukiwań nie. Szlaban. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Wchodzimy do byłej Jugosławii. Jest wiatka. O Boziu. No panie, to by gleba by było. Ale tu też nic nie płonie. Widzisz, Elfiku? Nic nie płonie. Znaleźliśmy coś takiego. Wygląda jak kolejny wyrób wiedźmy z Blair. Zaczynamy się obawiać. Mi się wydaje, że trzeci raz idziemy tą ścieżką. Ja się na Blair Witch Project nie pisałem. Miał być prosty kanał o survivalu.